W tej serii musimy przejechać Japonię, nie wydając swoich pieniędzy na jedzenie, transport ani nocleg. W poprzednim odcinku zarobiliśmy 18 000 jenów rysując karykatury i po noclegu u Tamae uznaliśmy, że cały dzień chcemy poświęcić jeżdżeniu. Jechaniu. Najlepiej do Tokio. Nadchodzą ferie i jeżeli też planujesz trip, taki normalny za pieniądze, to możesz zaoszczędzić dzięki Letyshops. Rejestrujesz się na stronie, aktywujesz cashback, rezerwujesz nocleg, a po wszystkim kasa wraca na twoje konto, bo cashback to prawdziwe pieniądze, a nie bon czy zniżka. Link do rejestracji w opisie filmu i przypiętym komentarzu. No i zostaliśmy sami. Każdy dzień to jest taka totalna nowość, że nie masz pojęcia, jakich ludzi poznasz, z kim się zakolegujesz, kogo będziesz spał. Zostawiasz przeszłość daleko za sobą, choćby nie wiadomo jak piękna była i musisz iść, wyruszać dalej. A my musimy zmierzać dalej do przodu. Albo Tokio, albo Ushami Shamuya. Utsunomiya. Właśnie mówię. What is it? Present. Arigatou gozaimasu. Kurwa, nie widzi, nic nie nagrałem. To jest typowa Japonia. Stanęliśmy na chwilę na stacji, żeby napisać sobie tylko dokąd jedziemy i podeszli panowie i nam dali jakieś prezenty. Nie do końca jeszcze rozumiemy co to jest, zaraz zobaczymy. No nie wiem czy to jest jedzenie. 167 kilokalorii. Wygląda jak gąbka ogólnie do mycia się. A może zobaczyli takiego przyzgę gajdziny i chcą, żeby się umyli? Ej, no w dotyku też jak taka gąbka do mycia. To jest jak budyń zamieniony w ciało stałe. To taki smak między biszkoptem a bezą. Spoko. Nie za słodkie właśnie. I onigiri od Tamae. Arigato. You made it by yourself? Or... Arigato. Arigato gozaimasu. Nad tym czy nie lepsze niż to co kupowaliśmy? No domowe musi być lepsze. Pytasz mnie z czym jest? Myślę, że tuńczyk. Onigiri mógłbym sobie wpierdalać zamiast kanapeczek. To jest jedno z tych miejsc, gdzie mi się wydaje, że szybko znajdziemy. No chyba, co? Jak pokażemy te filmiki i pokazujemy to wszystko, to... Hello. Hi. Przynajmniej są uprzejmi, co? Na autostradzie mogą udawać, że nas nie widzą, ale jak już widzą, że my widzimy, że nas widzą, no to już są uprzejmi. A tu jest dobry spot w sumie. Ale tu jest dobry spot. No, it's okay. Arigato gozaimasu. Pocieszne tutaj te ludzie. No. Jacyś weselsi niż w Hokkaido. Weselsi, no. No nie jest tak łatwo. Ten dziadek ma fajne autko. A, one moment. Bakteria. No. We just like a... Hitchhike. My house is very near. Okej. Kurczę, to rzeczywiście może być, jakbyśmy pytali się o Kurwa. pieniądze ludzi, no. Chyba, że przepiszemy to na czysto jeszcze. No ale bo ja wiem teraz, które są ważne. No to rzeczywiście mógł być taki vibe. Już wcześniej tak miałem wrażenie, że ludzie myślą, że my żebramy. Arigato. Ohayou gozaimasu. Ohayou gozaimasu. Ohayou gozaimasu. Takie stanko tutaj to wręcz rekreacyjnie sobie już traktuję w porównaniu do naszych przeszłych doświadczeń, nie? Hyperzone Energy. Taki trochę monsterek. Albo nie, albo taki zwykły energol. Chuj wie. Nie wiem, no energetyki jak energetyki. Kiedy życie daje ci kartony, zrób z nich wielkie... Tokio. To przez te brody. Gajdziniska zarosły. Ile to dni? 5-dniowy? 6. Dzisiaj się golimy, stary, dokładnie. Więcej chciałbym wam kontentu tutaj pokazać i różnorodności, ale kiedy siedzisz, kurwa, i szukasz stopa 7 godzin w jednym miejscu, to nie jest łatwo, no. Ludzie przyjaźni, życzliwi, ale stopa jest tutaj tak ciężko znaleźć. Zdecydowanie ciężej niż w Europie. No i stresik się już pojawia, bo zostało nam 5 dni. Chcieliśmy zobaczyć jeszcze kilka różnych miejsc, a jedyne miejsce, które możemy zobaczyć, to miejsce, w którym utkniemy do końca życia w Japonii. I tak sobie czekaliśmy tutaj 6 godzin, machając przy ulicy, podchodząc do ludzi na parkingu. I jak tak spytasz 500 osób, to już totalnie tracisz wiarę. Aż w końcu... I udało się na parcie. A nie chciało gadzić. Poddaliśmy się! Poddaliśmy się i znowu! YouTuber des? Orlando? プシャイヤ付き Yeah, almost. まあまあまあオンラインで決済したんですよね。これがここ Ona nam coś kupiła, kurwa, obstawiam. Jak znam tych Japończyków. Jak znam Japończyków. ソーリーソーリー A, it's okay, it's okay. 大丈夫。コーラ No, 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 no. コーヒー O, arigato. 抹茶おわどれがいい Ari...
Douju sama ga ishita. どっち様がした Douju sama ga ishita. どっちがしましたいただきま いただきます。す頑張れーファイトありがとう。はいトライ Bye bye. Jezus, jakie to jest kurwa słodkie, co? Mizuki wyrzuciła nas tutaj na takim osiedlu domków. Mamy zabukowany bilet jutro rano do Tokio o 7:45, a w tym czasie chcemy się przejść po osiedlu domków tutaj, żeby zaproponować usługi 2 polskich nieudolnych gajdzinów w zamian za nocleg. Możemy sprzątać, możemy masować, możemy sprzątać znowu. Tak naprawdę mamy na to godzinę, może półtora, bo już jest po 20. A ja to jest stresujące, tak komuś do chaty pugać, co? To już jest najwyższe wyjście ze strefy komfortu. Kokode hatarakase te kudasai. Odejdźmy trochę dalej, nie myślę, że chcemy coś złego zrobić. Do you speak English? Klasycznie dużą barierą był angielski i nie mogliśmy się z ludźmi dogadać. A z tłumaczem to jest tak, że on często jakieś błędy popełnia i to nie działało za dobrze. どうぞ。いや、私らは、Arigato. 申し訳ない。 Arigato gozaimasu. Dobrze, ale co, uskrzydleni pierwszym kontaktem, nie? 私たちは明日朝と起用を許可することができる Byliśmy stary. Nie. Ohayo gozaimasu. Do you speak English? Kokode hatarakase te kudasai. Ohayo gozaimasu. Okej, arigato. Arigato. Bye bye. Ten vibe to czuję, że na wsi gdzieś, nie? Że oni tam wiedzą, że się zatrudnia ludzi, żeby oni poszli na pola, żeby im poogarniali wszystko i tak dalej. To Oni się jest takie, boją. że zaraz na policję zadzwonią Tak, i zaraz dzwonią na skończymy policję. pierdol japoński. Tak, tak. Ohayo gozaimasu. Gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Jest bliziutko prosto stacja. Ja nie mówię, żeby się poddać, ale żeby się tak zastanowić, czy nie warto się poddać, bo często nam poddawanie, stary, przynosiło dobre efekty. Właśnie wkręcamy się do buddyjskiej sekty. Ale za nocleg. Let's go learn how... Okej. Okej. Początkowo brzmiało jak fajny content, ale jak się okazało, że nie można kręcić, to przestało być fajnym contentem. I dużo jest w ogóle starych samochodów. Naprawdę. Ale wszystkie taksówki są właśnie, z tego co ja zwróciłem uwagę, wszystkie taksówki są starymi autami, takimi ala starymi Mercedesami, które mają dużą kanapę z tyłu, wygodną kanapę z tyłu, ale są po prostu kurwa stare. Jesteśmy w jakimś takim miejscu, gdzie są takie burdele chyba, co? Też mi się tak wydaje, no. Bo są jacyś tacy podejrzani ochroniarze, wszędzie takie dupeczki. I one nas machają, zapraszają nas. Wbijasz na 60 minut, masz 4 drinki i sobie wybierasz dupę. Było nam miło, ale jednocześnie bardzo nas peszyło, jeśli ktoś tam coś wręczał. Myślę, że jak ktoś tam dobrowolnie coś daje, to mamy prawo pokazać, że się cieszymy. To pewnie lepsze niż wycofywanie się i powtarzanie w kółko. No. じゃあこれジュースジュースジュースプリン頑張ってね Arigato! Arigato. Arigato gozaimasu. Ale jesteś dziwką. Ale stary, to chyba znaczy, że my żebramy pieniądze? No, że podróżujemy przez Japonię bez pieniędzy, więc mogą tak to zrozumieć, to trzeba zmienić. No dobra, trudno, no mamy kasę, zajebiście, chodź. Arigato! Wygląda to zajebiście, ale nie chce mi się jeść przez to, że przez cały dzień dzisiaj dostawaliśmy od kogoś jedzenie. Jakby nie przestaje mnie zadziwiać to, że o nic nie prosisz, a ludzie sami ci coś przynoszą, nie? My na ciebie nie chwalimy, że podróżujemy nawet bez pieniędzy jakoś specjalnie. No, trzymamy tabliczkę. No tabliczkę. Ciężko niezarobione pieniądze to. Poszliśmy do świątyni i wtedy dostałem wiadomość od Mizuki. Kurde, no to jest przyjemne, bo właściwie mieliśmy długo taką rozkminę, że kurde, tak głupio, że ci ludzie tak nam pomagają, ale zaczynamy dostrzegać, że my jesteśmy dla nich też takim ciekawym obrazkiem, czymś takim innym. I jak z nią tak rozmawialiśmy, ona mówiła, że nigdy nie wyjechała poza Japonię, że w ogóle nie poznała nikogo tak spoza Japonii, tak na dobrą sprawę. I jak opowiadaliśmy jej o tam jakichś naszych przygodach, o tym jak sobie podróżujemy, to poczuła się jakaś taka mega zainspirowana. Zaczęła gadać, że ona też musi zacząć korzystać z życia, że zawsze marzyła, ale jakoś tak nie miała odwagi, że ona tak to w sumie się za bardzo nie nadaje. My i tam gadaliśmy, no ale że kurczę, życie jest za krótkie, żeby, no takie wiecie, takie typowe pierdolenie, ale takie, które po prostu my tam sobie wierzymy. Coś, co dla nas takie zwyczajne i normalne, okazuje się, że dla kogoś może być w jakimś stopniu life changing, nie? Są trochę zamknięci, nie? Wiele Japończyków jakby właśnie nie zna tych gajdzinów, wiele Japończyków nie podróżuje poza Japonię. Ja jak patrzyłem na ten trip, że my tym ludziom też serio dajemy naprawdę sporo frajdy i takiej inności i że oni nie robią tego już tylko z takiego przymusu, bo wypada pomóc gajdzinom, tylko dlatego, że też jesteśmy dla nich czymś ciekawym, jakimś innym zjawiskiem, z jakimś zupełnie innym spojrzeniem na świat. My mówimy, że tu przyjechaliśmy i to jest dla nas trochę
jakbyśmy kurwa byli na innej planecie, ale my dla nich też jesteśmy przybyszami z innej planety. Jest taka tutaj jakaś energia, jakieś takie fluidy, przez to, że jest dużo natury chyba. I zajebiście, że jest takie miejsce w centrum miasta. Ten kurwa to jest jeden z tych, co nam nawet nie odmachują głową, jak ich pytamy, czy nas wezmą na stopa. Ten to jest taki, co zawsze jedzie w inną stronę akurat zupełnie przez przypadek niż my. A ten to jest taki, co podoba mu się to, co robimy, ale nic nie idzie się z nim dogadać. I powie gambate. I gambate. To znaczy powodzenia. Pamiętasz, jak szukaliśmy transportu? No. Otwarte. Uruchomione. Nie no, ale beka, nie? Że ludzie aż tak są tutaj pewni tego, że ich rzeczy są bezpieczne, że potrafią sobie włączony samochód zostawić, nie? Nasza sypialnia została zamknięta. Okazało się, że nie można wejść tutaj w nocy, także nasz plan na to, żeby rozpierdolić się na fotelikach i udawać, że nie wiedzieliśmy, że nie można tutaj spać, nie zostanie osiągnięty. Powiedziałbym, że Japonia nie gotowa na godzinów? Idziemy choć na ławkę, chociaż kurwa posiedzimy sobie 5 godzin, będzie super, co? No. Czytałem w internecie, że w Japonii prawie nie ma bezdomnych. No i co kurwa? Szachmat. Dobranoc. Powrót kurwa do starego dobrego Eurotripka, co? Klasyczek, kurwa. Dobranoc sąsiedzie. Pozytywów? Nie musimy dzisiaj podłączać sprzętu do ładowania. Jak jutro tego nie znajdziemy mieszkania, to nie będzie pojutrze odcinka w ogóle. Kurwa, optymistycznie spakowane, co? Będą onseny, gorące źródła, kurwa. Gówno, będzie spanie na ławkach po dworcach. Jak zawsze, kurde no. To na 6 nocy 2 jesteśmy bezdomni. To nie tak źle. Jak to gdzie? No ta i co wtedy na promie byliśmy? Już na promie nie byliśmy bezdomni. No byliśmy Na chyba. promie byliśmy na promie. Byliśmy bezdomni. Ja już jestem na takim etapie, już tyle razy przechodziłem przez to spanie w miejscach publicznych, że w żaden sposób mnie to nie rusza. Nawet sobie nie wiem, czy zaraz tu ząbków gdzieś nie umyję w tej krateczce. Znane i lubiane. Lisin? Tak jak mówiliśmy wcześniej, my tutaj przyjechaliśmy, żeby wystawiać wizytówkę wszystkim Polakom. Także jeżeli myśleliście, żeby przyjechać do Japonii, to już nie przyjeżdżajcie. Stacja jest otwarta i można tam wejść się schować przed zimnem. A to oznaczało, że tę noc spędzimy jak królowie. Jak to jebanie, jak ktoś jest nałożonych z 10 głosów jakichś. Ale wszystkie schody stary gadają. W Japonii wszystko gada, każda półka do ciebie gada. Jesteśmy pewni, czy to jest ten autobus? Nawet nie jesteśmy pewni, czy to w ogóle jest autobus. Bo tak wygląda nasz bilet. Ale cieplutko, co? A ja jestem stary, patrz to. Jedna kurtka. Bluza, t-shirt i termoaktywne. Tutaj termoaktywne i spodnie. Ledwo żywi ruszyliśmy do miasta możliwości. Ale nie naszych. Do Tokio. Zaspaliśmy na naszej stacji, ale to i tak bez znaczenia, bo nie wiemy, co tutaj robić. Jesteśmy w Tokio. No i tyle. Kolejny odcinek jutro, a każda subskrypcja i follow na Instagramie w trakcie trwania tej serii to po 10 groszy na ferie dla dzieciaków z domów dziecka. A więcej rzeczy z Japonii na Instagramie.